odcinku pokażemy Wam 3 propozycje, jak można spędzić aktywnie czas w nietypowy sposób. Odwiedzimy stary techniczny tunel, zadzwonimy po kolejkę, która działa tylko i wyłącznie na telefon i odwiedzimy największe szwajcarskie winnice nad Jeziorem Genewskim. Kolejka startuje w Lintal, w kantonie Glarus. Na trasie kursują 2 wagoniki, każdy mieści 8 osób. W sezonie, zwłaszcza rano, mogą się tworzyć kolejki. Bilet kosztuje 20 franków w obie strony, a wagonik pokonuje ponad kilometr wysokości w mniej niż 8 minut. Kolejka działa tylko latem, od połowy czerwca do października i przestaje kursować przy złej pogodzie. W weekendy jeździ bez przerwy, a w tygodniu ma przerwę od 12 do 13:30. Dzisiaj jesteśmy w kantonie Glarus, zaczynamy tutaj nasz hike, który prowadzi do sztucznego jeziora. To nasz pierwszy hike chyba co pół roku udało nam się w końcu zebrać. To dosyć nietypowa trasa, bo zaczyna się kolejką, która wjeżdża kilometr do góry. Teraz jesteśmy na 2000, a później idziemy tunelem, który wychodzi bezpośrednio na jezioro. I warto przyjechać wcześniej, bo są tylko 2 małe wagoniki na górę i my czekaliśmy chyba 40 minut? no, co najmniej 40 minut. Dobra, lecimy póki jest słońce. Jest chyba minus 10 stopni. Come on, Levin. Z górnej stacji można wybrać klasyczną trasę hikingową nad jezioro albo przejść tunelem technicznym, którym dawniej transportowano materiały do budowy elektrowni i tamy. Tunel ma 3 km, jest płaski, ale zimny i wilgotny, więc warto być odpowiednio ubranym. Z jeziora można albo wrócić dłuższą trasą widokową, dosyć trudną i stromą, albo z powrotem tunelem, co też my uczyniliśmy. Jesteśmy już na dole, odwiedziliśmy jeszcze mały wodospad tutaj w okolicy i do zobaczenia na kolejnym szlaku. Podczas drugiego nietypowego hajku wybraliśmy się w okolice miejscowości Engelberg i mieliśmy okazję przejechać się unikalną kolejką linową na Rukisbalm. Co ciekawe, działa ona na wezwanie. Wsiadasz, dzwonisz do właścicieli, a ktoś z rodziny Tongi uruchamia gondolę. Sam przejazd jest wyjątkowy. Gondola nachyla się w przód i w tył, podążając za nachyleniem liny. Najbardziej spektakularny moment to zjazd w dolnym odcinku, gdy lina gwałtownie przychyla się w stronę doliny. Poza obsługą kolejki rodzina zajmuje się gospodarstwem, na którym znajduje się pośrednia stacja kolejki. Tam też trzeba opłacić przejazd. Kolejka ma 2 stacje, a pamiętajcie, że na środkowej stacji trzeba zapłacić i można to zrobić tylko i wyłącznie gotówką. Jechaliśmy na wysokość 1800 metrów i kawałek już weszliśmy i teraz przed nami trasa na dół do Engelbergu, która powinna trwać około 3,5 godziny. Zostało nam 20 minut do pierwszego punktu naszego dzisiejszego hajku, czyli do jeziora Luttersee. Jak jest? Łatwa trasa. Łatwa? Ja ledwo gadam. Ale zaczęliśmy gdzieś tam. Przyszliśmy już tu. Tam gdzie te chaty, nie? No.
Jesteśmy przy naszym pierwszym punkcie, czyli przy jeziorze, jak on się nazywa? Lutherze? Tak. Jest piękny widok na Titlis, zaraz Wam pokażemy, ale jeziorko jest raczej z tych takich trochę mniejszych. Od kolejki przeszliśmy ponad 400 metrów w górę. No i jeziorem jesteśmy troszkę rozczarowani, aczkolwiek widoki poza tym są super. I jak się okazało, to pewnie jest ostatni moment, żeby zwiedzić te rejony, bo od następnego tygodnia może tu zacząć padać śnieg i będzie do wiosny zamknięte. Przed nami mniej więcej 2 godziny, głównie w dół do Engelbergu. Jeziora zeszliśmy dopiero 300 metrów w dół. Przed nami jeszcze 2 godziny trasy i prawie 600 metrów zejścia. Zjedliśmy w takiej oto lokalnej restauracji. Wszystko dobrze, trasa super, widoki super, ale kijki trzeba było wziąć jednak. Wygląda krówka. Krówka ma widok z pastwiska. A taki ja mam widok na trasę. Trzeba na szlakach pamiętać, żeby czasami podnieść głowę i zamiast ciągle widzieć to, patrzeć na to. A życie nam ratuje. Mamy kolejny lokalny sklepik. Podczas wędrówek po szwajcarskich szlakach często można natrafić na sklepiki. Co ciekawe, większość z nich jest samoobsługowa. W takich miejscach można kupić lokalne produkty, napoje, a czasami nawet zrobić sobie kawę. Sklepików nikt nie obsługuje, ani nie pilnuje, a płatność odbywa się na zasadzie zaufania. Płacisz za pomocą Twinta, to szwajcarska wersja Blika, lub wrzucasz gotówkę do skrzynki. Rivelka to taki lokalny produkt, Rivella właściwie, która jest tu strasznie popularna, niedostępna praktycznie nigdzie indziej. Smakuje jak lemoniada, a robi się ją z mleka. Zbliżamy się do końca trasy. Zostało nam ostatnie 20 minut do Engelbergu. Trasa jest super fajna, ale wymagająca. Dobrze jest mieć ze sobą kijki, bo trzeba zejść z góry. Ile? Z 900 metrów? Tak, myślę, że tak. Jest naprawdę stromo i pewnie jak popada deszcz, to będzie bardzo ciężko. I kolejka, którą jechaliśmy na początku, jest bardzo fajna. Nam się udało trafić na 2 Szwajcarów, którzy pomogli nam się dogadać z panią przez telefon, bo inaczej chyba by się nie dało, a bez zadzwonienia kolejka po prostu nigdzie nie pojedzie. Aha, i pamiętajcie, że tylko gotówką się da płacić. A tam w oddali, po tym pięknym zielonym zboczu, zjeżdżaliśmy zimą na sankach i tutaj możecie zobaczyć nasz filmik z tego. Ostatni raz w tym miejscu byliśmy 21 stycznia i nagrywaliśmy nasz jeden z pierwszych filmików chyba. Dużo się zadziało od tej pory. Jesteśmy na dworcu w Engelbergu i czekamy na pociąg, żeby podjechać do miejsca, gdzie zostawiliśmy auto. Z dworca do parkingu, gdzie zostawiliśmy auto, mamy jeszcze mniej więcej 20 minut na piechotę. Ale trasa wygląda spoko, jest chodnik. Koniec na dzisiaj. Wróciliśmy do auta i lecimy do Bazylei. Do zobaczenia na kolejnym hajku. Gdzie będzie? Jeszcze nie wiemy sami, ale na pewno wybierzemy coś ciekawego.
Coś nietypowego. Przy kolejce jest mały parking, ale rano może być zajęty, więc po drugiej stronie tutaj jest miejsce na więcej samochodów. Przed nami ostatnia przygoda, którą pokażemy Wam w tym filmie i tak jak Marcin poprzednio zapowiedział, faktycznie pogoda składała nam psikusa i w górach jest śnieg, więc zmieniliśmy troszkę plany i dzisiaj pokażemy Wam również coś bardzo fajnego, my to nazywamy hike jeansowy i jedziemy w okolice Lozanny. Przed nami trasa 11 km wzdłuż największego w Szwajcarii regionu winiarskiego położonego nad Jeziorem Genewskim. To ponad 800 hektarów, czyli 30 km. Trasa prowadzi wzdłuż tarasów, które pochodzą z XI wieku i są tak strome, że nie da się tutaj automatycznie zbierać winogron, trzeba je zbierać ręcznie. Idziemy trasą 113, biegnącą przez malownicze tereny winorośli wzdłuż Jeziora Genewskiego. Szlak jest doskonale oznaczony. W regionie uprawia się głównie winogrona odmiany Chasselas, charakterystyczne dla Szwajcarii. Winnice korzystają z tzw. efektu trzech słońc, czyli bezpośredniego światła słonecznego, odbicia od Jeziora Genewskiego i ciepła z kamiennych murów. Bezpośrednio na trasie nie znaleźliśmy toalety, ale w połowie drogi w miejscowości Ypres można zboczyć do toalety i przy okazji do lokalnej winiarni. Mniej więcej na wysokości miejscowości Calli można wybrać, czy iść dalej trasą 113 dookoła tarasów winnych, albo zejść na dół i iść wzdłuż samego Jeziora Genewskiego. Obydwie tak czy inaczej spotykają się w tym samym miejscu, czyli jak było Lutry? Tak. Szlak tarasami wśród winorośli dobiegł końca, widoki były obłędne. Ale trasa jest prosta, co więcej prowadzi wzdłuż linii kolejowej i w razie czego można sobie ją albo skrócić, albo wydłużyć i wsiąść wcześniej. Trzeba tylko pamiętać, że pociąg jeździ raz na godzinę i jakoś tak sobie trzeba to wymierzyć. Odcinek z nietypowymi hajkami po Szwajcarii dobiegł końca. Zapraszamy na kolejne nasze przygody na kanale i na blogu.